Nasze trzecie C, które jest C osobliwym, bo to jest courageous, to jest odwaga. Co to znaczy być w korpo odważnym? W korpo odważnym to znaczy, kiedy obnażasz się z jakichś tam swoich wewnętrznych rzeczy przed swoim zespołem i oczekujesz tego w zamian. Wracając do Kamila, bo o niej tu rozmawiamy. Tak. Dla mnie to jest przykład odwagi za tamten rok i szczerze mówiąc, to standing ovation na sali, pamiętasz, nie? Na tej wielkiej sali, standing ovation dla Kamila pokazało, że on był role modelem, on jest role modelem odwagi. A ja Kamila bardzo szanuję, znamy się od wielu lat w GFT. Pamiętam, jak przyszedł tutaj jako Gradek L1, już nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale było to, nie wiem, jakieś pewnie 8 lat temu. I to był człowiek, który zawsze, znowu to słowo trudne, gdzieś tam epatował, czy emanował wartościami, które ja bardzo cenię. Akurat w tamtym roku skoncentrowało to się, czy spolaryzowało się na tej wartości courageous. Za chwilę przenosimy się do Kamila, natomiast nie wiem, kiedy będziemy ten film emitować dokładnie i nie wiem, czy już gratulować Kamilowi potomka, czy jeszcze nie. Z wyprzedzeniem, Kamilu, gratulujemy Ci. Trzymamy kciuki, Tak, i trzymamy kciuki żeby wszystko było dobrze. i zapraszamy. Szeroko patrząc na definicję courageous, czyli odwagi, to możemy to faktycznie różnie rozpatrywać. No, w moim przypadku to faktycznie było trochę inaczej niż wszyscy definiują, przynajmniej do tej pory, nawet poprzednicy, którzy rozmawiali z Tobą. Ale zgadzam się z ich definicją, czyli faktycznie wychodzenie przed szereg, zmienianie projektów, często wchodzenie do projektów, które są bardzo trudne, gdzie klient jest wymagający, gdzie są zupełnie nowe technologie, o których nie masz pojęcia. Ale to też są takie mniejsze rzeczy, czyli chęć wychodzenia ze swojej strefy komfortu, to co mówił Piotr Gwiazda. Musisz się chcieć też pomagać innym, chociażby tak jak właśnie krwiodawstwo, organizowanie tego, czy właśnie szlachetna paczka, o której wspomniałem. Myślę, że tak bym zdefiniował courageous u nas w firmie. Szczerze to cały czas do głowy przychodzi mi Arek Gasiński, który już wcześniej był nominowany, którego nazwisko jak zobaczyłem na liście nominowanych, to byłem pewien, że wygra. I chyba on byłby tą osobą nominowaną. W którymś momencie miałem wrażenie, że jak tworzę jakąkolwiek książkę o Javie, to zobaczę jego zdjęcia. On był po prostu wszędzie. Wszystkie szkolenia dotyczące Javy to były praktycznie związane właśnie z Arkiem Gasińskim. I to byłaby nominacja chyba w Courageous. Chyba też w Courageous. Jest jeszcze jedna osoba i tutaj ciągle mówię o szlachetnej paczce i o krwiodawstwie i to jest Rafał Nikiel i Kering. To bym zdecydowanie, myślę, że ta nagroda mu się należy. Bo no, to był on właśnie, on wprowadził te wszystkie dwie rzeczy. To jest gość, którego możesz spotkać w kuchni z workiem nakrętek PET, które przynosi, bo chce pomóc dzieciakom i oddaje. No. Więc Rafał Nikiel. Gdybym mógł jednemu superbohaterowi zabrać jego narzędzie pracy, to byłaby to tarcza Kapitanowi Ameryce i oddałbym ją właśnie Michałowi Blinkiewiczowi. Zawsze staje między nami a klientem w sytuacjach trudnych, nie boi się wychodzić przed szereg i jest bardzo asertywny. Bardzo mi się to podoba, bo pozwala zająć nam się tym kawałkiem pracy, którym de facto zawsze powinniśmy. Także, że gdybym mógł nominować swojego szefa i dać mu tarczę Kapitana Ameryki w nagrodę, to bym to zrobił.